Słuchajcie, witam Was powtórnie. Jesteśmy na pilocie. Byłem się oczywiście wykąpać. Jakiś tam Subway, bo mało mam jedzenia w ogóle. Ale o co chodzi? Jesteśmy w ogóle w Arizonie, w połowie miejscowości Flagstaff. To jest takie miasteczko, jedne z pierwszych na Dzikim Zachodzie. Tutaj wiele działo się 150-200 lat temu. Ale o co chodzi właśnie? Mamy niecałą godzinę do pewnego miejsca, które Wam pokażę. Bardzo, ale to bardzo interesujące, intrygujące miejsce, ponieważ tam kiedyś coś się działo. Im będę bliżej tego miejsca, a już na pewno na miejscu będę Wam o tym miejscu opowiadał i oczywiście, co najważniejsze, pokazywał Wam je z mojej kamery. Czy puszczę tam dron? Nie wiem, powiem Państwu, ogólnie jest, mimo to, że Arizona, z tym, że Arizona północ, to są potężne stany, Teksas jest większy od, na przykład od Polski. Północ Arizony, południe, tutaj jest zima, takich jakich nie ma w ogóle w Polsce. Południe, czyli Phoenix, nie ma zimy, gorąco. Tutaj zima jest, już jest śnieg. W tym momencie mamy 3 stopnie Celsjusza, czyli jest zimno. Tam jak będzie na miejscu, podejrzewam, że ciepło też nie będzie. Ostatnio jak tam byłem, było zimno, wietrznie. Także wszystko okaże. Słuchajcie, ja sobie jem mojego Subwaya. Amerykański Subway jest po prostu bardzo, ale to bardzo smaczny, jak i również zdrowy, wbrew pozorom. I tak naprawdę, wbrew temu, co się mówi o McDonaldzie, tam nie wszystko jest niezdrowo, także, ale mniejsza z tym. Ja jem, a Wy sobie obejrzycie, jak tam dojeżdżam, ok? No, bon appetit. Które Wam dzisiaj pokażę, o którym będzie mój film, to jest naprawdę, ja nie powiem Wam wszystkiego o tym miejscu, ponieważ nie wiem. Na moim Instagramie, na moim profilu, na który Was bardzo serdecznie zapraszam, tam jest jeden filmik, są ciekawe ujęcia. Też napisałem bardzo wiele o tym miejscu, tam możecie sobie to prześledzić. Także zapraszam Was serdecznie na mój Instagram. Powiem Wam krótko, na tym Instagramie nie byłem już ponad 3 miesiące, a to tylko z uwagi na to, że po pierwsze, jak i również nie nagrywałem filmów na YouTube, mimo to, że przed wylotem do Polski mówiłem, że będę to robił, ale byłem zbyt zajęty. Moje prywatne życie to jest moje prywatne życie, czyli firma Meta to stało się tak monotematyczne. Facebook to w ogóle już stał się dla mnie takie gadu, nasza klasa, tam jest mydło i powidło, ludzie się, ja już pomijam kwestię w ogóle fake newsów, czyli fałszywych informacji, każdy może wpisywać to, co chce, to nie jest w ogóle weryfikowane, sprawdzane czy banowane. Firma Facebook zdaje się, że miała wytoczony proces, a właśnie za brak weryfikacji w ogóle, rzetelności, wiarygodności, etc. Na tym Facebooku jestem, ale bardzo, coraz rzadziej. Był taki okres w moim życiu niedawno, że ja konto na Facebooku po prostu zdezaktywowałem, ponieważ tam już ludzie zaczynają się zapominać. W ogóle dla mnie śmieszne są te informacje. Niektóre, jak i czyny niektórych ludzi. Matka córce składa życzenia z okazji urodzin czy innych okoliczności na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. To jest już irytujące, słabe, miałkie
żenujące. Oczywiście to jest, ja tak uważam, tylko i wyłącznie ja, to jest moje zdanie i mam do niego prawo. Instagram jest dość bardziej interesujący, aczkolwiek też te wszystkie trendy puszczane tam, one się kopiują w takich ilościach, że oglądamy co czwarty post podobny, tylko w innym wykonaniu. Dlatego tak, no, pewna absencja u mnie była, jeśli chodzi o Instagram. YouTube to jest całkowicie coś innego, ale Instagram i Facebook dla mnie są o wiele, wiele niżej, tam gdzieś na dnie. Dlatego tam jestem rzadziej, ale będę częściej z innymi rzeczami niż tutaj na YouTubie. Zapraszam Was serdecznie na mój Instagram. Tutaj spójrzcie, mamy zjazd na drogę, na autostradę numer 17, między innymi na Phoenix, na południe. Kolejną dużą miejscowością nieopodal jest miejscowość Sedona. To taka ciekawostka ode mnie. Kto mieszka w Sedonie? Ktoś, kogo bardzo znacie? Słuchaliście bynajmniej jakiś czas temu, czym jesteście fanem. Słuchajcie, włoski, ale nie tylko włoski. Mało kto o tym wie, że Albano i Romina Power, Felicita. Romina Power nie jest Włoszką, nigdy nie była. Jej uroda jest myląca, a na pewno była wtedy myląca. Ona jest Amerykanką, poślubiła Albano. Oni się rozstali, rozwiedli po utracie syna. Nie pamiętam dokładnie, czy ten syn zmarł z jakiegoś tam powodu nagłego, czegoś tam nie dopilnowano i tak dalej. Tutaj nie chcę insynuować. Oni się rozstali po śmierci swojego. Ona wróciła do Stanów, mieszkała i mieszka w miejscowości Sedona, tutaj nieopodal przez cały czas, także taka ciekawostka. Słuchajcie, tutaj ta strefa z miejscowością Flagstaff, pomijam już tą kwestię Dziki Zachód itp., itd., ale tutaj ten punkt w marszrucie wschód, west i odwrotnie wraz z początkiem Nowego Meksyku, z miejscowością Gallup, czyli Flagstaff, Gallup dalej, to są dwie takie miejscowości, dwa miejsca newralgiczne, niebezpieczne, jeśli chodzi o przejazd tędy zimą. Z jednego powodu jest bardzo wysoki. Przejeżdżamy przez góry skaliste i jej bardzo wysoki poziom usytuowanie nad poziomem morza. Tutaj te zimy są naprawdę bardzo srogie, niebezpieczne, również w Gallup. Jeśli dzisiaj jest tutaj 3 stopnie Celsjusza, w nocy było na pewno przymrozek. Ja to widziałem już wcześniej rano w Arizonie. Czyli w momencie, kiedy opuszczałem Kalifornię, zacząłem wspinać się, już było chłodniej, pojawił się śnieg, szron, mróz. Tutaj jest takie jakby apogeum, potem to minie, potem będzie Gallup. Im bliżej Teksasu, tym... Słuchajcie, mam nadzieję, że obejdzie się bez komplikacji. Musimy w ogóle zjechać z tej autostrady tutaj 10 km, czyli 6 mil, niedaleko, na południe. Taką lokalną ścieżką, która jest mało co widoczna na mapie, ale ona jest tylko wybudowana docelowo dla ludzi, którzy jadą w to miejsce. Ona nie prowadzi nigdzie, tam już jest koniec drogi w tym miejscu. Mam nadzieję, że mimo to, że mój track ma pozwolenie na wjechanie tam, nie wiem ile będzie ludzi. 52 stopnie Fahrenheita, czyli około 9 stopni Celsjusza. Tak to wygląda, ale to i tak trzeba założyć bluzę. Ja już założyłem długie spodnie. Także tutaj słuchajcie, na tych terenach, tutaj spójrzcie, w tamtym okresie, czyli bardzo dawno temu, bogate lasy we florę i faunę, czyli mówiąc krótko, w roślinność i zwierzęta. Między innymi były tutaj, według oczywiście naukowców, mamuty, żubry. Ile ich było nie wiadomo tak naprawdę, bo im dalej się cofniemy w czasie, tym te wszystkie badania przybierają postać im dalej, tym one są mniej wiarygodne. Ja do wszystkiego podchodzę, na końcu tego wszystkiego stawiam potężny znak zapytania. No, oczywiście nie kwestionuję naukowców, ich spostrzeżeń i wyników badań, absolutnie nie, ale to wszystko nie jest naprawdę możliwe takiego 100% stwierdzenia, że tak właśnie było.
Słuchajcie, dojeżdżamy do miejsca, mamy około 1,5 kilometra. Dla mnie w tym momencie jest najważniejsze dobrze zaparkować i już ustawić się do wyjazdu, żeby nikt mnie nie przyblokował. Tam nie będę miał miejsca na jakiekolwiek manewry. Mój samochód, mój trak, mój cały zestaw jest około 5-6 metrów dłuższy niż traki europejskie, jakieś 24 metry tutaj mam długości, czyli ja po prostu potrzebuję naprawdę dużo miejsca. Mało tego, mój samochód nie jest nie ma takiego skrętu jak tutaj standardowe Volvo. O Jezus, ile tam ludzi jest na górze, widzicie? Okej, wjeżdżam. O, koledzy są już, widzę. Dobra, żeby teraz tu się z biegami nie zamotać. Jest jakiś trak, także fajnie, nie jestem sam. Dobra, momento mori, s'il vous plaît. Musimy oberka i ja z drugiej strony zaatakuję to. Ten trak tutaj, on nie wyjedzie, bo on ma za krótko, także dla mnie to już jest tam stawanie nie jest dobrym pomysłem, bo naprzeciwko ustawiają się i on nie wyjedzie zwyczajnie, także tutaj, gdzie ja sobie cofam pod siat, myślę, że to najlepsze, co może być. Słuchajcie, jesteśmy w Arizonie. Jesteśmy w Arizonie i w tym momencie pokażę wam bardzo fajne miejsce, bardzo interesujące. I tutaj to miejsce, w przeciwieństwie do Cadillac Ranch w Amarillo, Texas, to miejsce jak najbardziej. Do samego końca polecam wam bardzo, ponieważ tutaj warto nadłożyć, warto przyjechać i warto zapłacić. $29 kosztuje wejściówka, tam nie kosztuje nic. Tutaj płacimy za wejście i oglądamy coś, co naprawdę da wiele do myślenia, przemyśleń, analiz, etc., etc. Let's go. Słuchajcie, zeszło mi trochę, ale już wychodzimy. Musiałem się ubrać i tutaj wyposażyć się w sprzęt, który będę tutaj używał. Wychodzimy. Ja wciąż wam nie zdradziłem, gdzie jesteśmy, ale już za chwileczkę, już za moment. Spójrzcie, tutaj 50 000 lat temu, tutaj. Tam były mamuty, tam żubry, tam jeszcze coś innego, lwy i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy. Just one. Yeah. Hello. You just sign that for you. There you go. Stairs are right there. Just head up second level. Coffee house and restrooms are on the left. Okay, thank you. Welcome to your trader. Thank you. Wchodzimy po schodach. Musimy to pochować na razie. Unattended or they get hurt or lost or whatever it is. So that there's someone that's unattended behind us, okay? That does mean that this is a committed chore. You cannot leave me halfway through. This door will be locked behind us.
60 tysięcy lat temu tutaj uderzyła asteroida stworzona głównie z żelaza, aczkolwiek później okazało się, że miała tam też wiele innych pierwiastków typu nikiel, jakieś tam keratyn, czy tam coś tam, nie keratyn, ale coś tam innego, no nieważne. Słuchajcie, ta asteroida, ona tutaj uderzyła w to miejsce, robiąc krater o średnicy, słuchajcie, tutaj stąd do tamtąd jest 1,2 km, czyli średnica to 1,2 km. Głębokość tego krateru to jest dokładnie 180 metrów, czyli też bardzo głęboki. Ale uwaga, prawdopodobnie, bo to by się zgadzało, ta asteroida miała tylko 50 metrów średnicy, czyli bardzo mała w stosunku do krateru. Ona w atmosferze ziemskiej, ona była dużo większa, ona była potężna, ale ona tam się, mówiąc krótko po mojemu, amatorsko zutylizowała, chyba spłonęła albo coś tam jeszcze i do atmosfery ziemskiej trafiła tylko w postaci 50 metrów średnicy. Leciała z prędkością i tutaj uwaga, to jest zagadka, to jest ciekawostka, leciała z prędkością około 40 tysięcy kilometrów na godzinę. Tak dla przykładu powiem, że samolot z Chicago do Warszawy leci z prędkością 800 000 metrów. Ta asteroida leciała z prędkością 40 tysięcy kilometrów na godzinę, czyli generalnie szybciej niż dźwięk, bo dźwięk to jest 1200. Słuchajcie, tutaj ten krater został odkryty w roku 1891 przez niejakiego Karla Gilbert. Kim on był? On był głównym geologiem Stanów Zjednoczonych na tamte czasy. W tym roku, o którym mówiłem, on ten krater, aczkolwiek nie stwierdził, że tutaj to jest ta dziura, mówiąc krótko, jest od uderzenia meteorytu, tudzież asteroidy. Dopiero kilka lat później tutaj z Filadelfii przyjechał pewien samolot, również geolog, fizyk, o nazwisku Daniel Beringham, coś takiego. Nie chcę już tutaj mylić i w błąd wprowadzać. I on tutaj spędził kilka lat na badaniu. Ten jegomość z Filadelfii tutaj spędził w tym kraterze kilka lat. Badał tutaj dosłownie wszystko. Twierdził, że tutaj na dnie tego krateru, że będą szczątki, potężne ilości żelaza, oczywiście z kosmosu. Tego nie stwierdził. Te badania nie przyniosły mu fortuny żadnej, ale po tym czasie przyznano mu rację. On przedstawił wszystkie dowody i tak dalej. Faktycznie Stany Zjednoczone i odpowiednie instytucje przyznały mu rację. Tutaj uderzyła asteroida o tych parametrach, czyli 50 metrów szerokości średnicy. To ma 1,2 km, czyli ona była gdzieś taka jak, nawet mniejsza niż tutaj to kółeczko. Głębokość 180 metrów. Tutaj odkryto głównie żelazo, nikiel i inne pierwiastki chemiczne. Słuchajcie, ona leciała z góry z prędkością 40 tysięcy km na godzinę, czyli szybciej niż dźwięk. Wyrządziła według naukowców potężne spustoszenie minimum na odległość 10. To uderzenie tej asteroidy było większe, uwaga, o 150 razy niż wybuch bomby atomowej w Hiroszymie. Słuchajcie, ten jegomość, nazywam go Daniel Beringham, coś takiego. On tutaj wprowadził kumpla fizyka i razem dokonywali szeregu jeszcze innych badań. Tutaj cała ta działka z tym kraterem włącznie należy w tym momencie do jego przodków, do jego rodziny, cały czas. I tutaj całe to facility
oczywiście włącznie z tym kraterem, jest oficjalnie jako fundusz powierniczy. To stało się rodziny własnością. Wcześniej porobiono ścieżki dookoła tego krateru. Tam widzę ludzi, można tam pójść, ale tam już nie można. Zabronili, ponieważ to cały czas ulega erozji. To pracuje i chcą to zachować w jak najlepszym stanie. Także jest zakaz w ogóle schodzenia na dół. Na dół zejść nie można. Oficjalnie ten krater na mapach, przewodnikach nosi nazwę Meteor Krater. Możecie sobie go wrzucić na Wikipedię czy tam na Google i o nim poczytać. W promieniu tutaj 10 km nie zostało nic. Wszystko zostało zmiecione z powierzchni ziemi. Czyli flora i fauna, wszystko, ale uwaga, ponad 100 km stąd, gdy to odkryto, znajdowano nawet wielkość potężnych kwadratów o masie 500 kg, czyli pół tony odłamki tej asteroidy. Od groma było pyłu kosmicznego, który przebadano, był wielkości i pyłu, i jak żwir. Także było tutaj co zbierać. Podobno ludzie wciąż znajdują jakieś tam odłamki tej asteroidy. Mówimy o 50 000 lat do tyłu. Słuchajcie, na tym tyle. Pokazałem, co pokazać mogłem. Powiedziałem to, co wiedziałem. Całą resztę możecie zobaczyć na pewno na YouTube i przeczytać na Wikipedii, tudzież na Google. Jest dużo wiadomości o tym miejscu, o Meteor Krater, w sumie w miejscowości Wilson, Arizona, bo tutaj nieopodal jest taka jedna z miejscowości Wilson. Tak, to tutaj nie ma nic, wiecie, dookoła. Tutaj jest preria, tutaj się nic nie dzieje. O dziwo w ogóle mam zasięg telefonu, taki ostatni i musimy, słuchajcie, uciekać, bo mamy takie opóźnienie. Tutaj patati, a tam robota czeka, także słuchajcie, uwijamy się. Mam jeszcze po drodze tutaj niedaleko stąd sklep, muszę kupić jakieś jedzenie. Jest wiatr, włosy mam już takie długie, że no nieważne, mniejsza z tym. Świetne miejsce, naprawdę, podoba mi się. I mam nadzieję, że Wam też podoba się i takich właśnie filmików z jakichś ciekawszych miejsc będę kręcić, będę Wam pokazywał.